muszę powiedzieć, że gdyby ten film nie powstał, to byłbym bardzo zadowolony. Władca Lalek 2 to film, w którym chodzi o straszenie, o to, żeby było krwawo, o to, żeby... Nie wiem tak naprawdę o co chodzi. No ale skoro to są kultowe horrory, to zdradzam fabułę od A do Z. No i mamy tu jakichś naukowców, oczywiście mamy hotel, potem, no wiadomo, naukowcy giną i tak dalej, i tak dalej. No i potem mamy hotel, no i okazuje się, że lalki biegają, śmigają po całym hotelu, ale André Toulon powraca. Oczywiście, że tak, nie ma innej możliwości. No i są w tym hotelu, no i zaczynają ginąć. Bardzo nowo, oczywiście, że tak, nowość, nie wiadomo, naprawdę super pięknie. Zaczynają ginąć, zaczynają lalki ich rozwalać, no i tyle tak na dobrą sprawę. Nic tutaj się wiele nie dzieje, poza tym, że no okazuje się, że można przejść, umówmy się, w ciało człowieka, no, że André Toulon może. Mamy nową lalkę, The Torch się pojawia, czyli pochodnia, świetna, naprawdę świetna sprawa, rewelacja. No powracają nasi starzy znajomi, czyli oczywiście Blade, Pinhead, tunelowiec i tunneler i kobieta przyssawka, chciałbym rzec. Nie, kobieta pijawka, Leech. No i rzeczywiście, no, ktoś tam ginie, dobra, jak najbardziej, ktoś przeżywa, no super, w porządku. Akcja się oczywiście dzieje w naszym ulubionym hotelu i to jest horror tak naprawdę i nie potrzebujemy, żeby była jakaś nie wiadomo piękna fabuła, ale tyle taka namiastka tej fabuły by się przydała. Bo rzeczywiście chciałbym zobaczyć, że te śmierci, te zgony mają jakiś sens. A tutaj tak, zacznę może właśnie od sprawy technicznej. Animacja poklatkowa. Rewelacja. Naprawdę bardzo dobrze zrobiona. Nie, spokojnie, nie mówię tego z przekąsem, mówię to jak najbardziej z pełną odpowiedzialnością. Animacja poklatkowa bardzo dobrze zrobiona. W ogóle motyw jest taki, że reżyserem tego filmu został David Allen, który jest właśnie lalkarzem, jest animatorem, ponieważ on ma te lalki i on ma prawa do nich i nie można było go wywalić. Więc żeby zaoszczędzić pieniędzy, no stwierdzono, okej, no to weźmiemy jego, może jakoś to ogarniemy. Producent David Decoteau nie lubił w ogóle scenariusz, mu się nie podobał. Ja bym zapytał więcej, jaki scenariusz? No bo ja tutaj specjalnie go nie ogarnąłem, nie widziałem. Również to mi się bardzo podoba, ten motyw przewodni, można by rzec, całej tej serii Władcy Lalek, naprawdę bardzo fajnie jest to zrobione. I jeżeli chodzi o pozytywny aspekt, to jeszcze powiem, że więcej ich już nie ma. Jest krwawo, chciałoby się rzec, bo tak naprawdę tutaj to już nie wygląda dobrze. Naprawdę to już nie wygląda dobrze. Te sceny są zaaranżowane jak pożal się Boże. Jakoś tak można byłoby rzec. Fabularnie ten film w ogóle kupy się nie trzyma. Bo naprawdę to, że ludzie giną, no to okej, ja w porządku ogarnię, ale te lalki, no to wiesz, tak 20, może 30 cm i w większości przypadków wystarczy dziękuję bardzo i że jest po herbacie, a tutaj się okazuje, że nie. Biegnie lalka na ciebie przez pół korytarza, 20 metrów. O nie, ona biegnie. Ona zaraz... Proszę cię, no zrób coś sensownego. Pamiętaj, ja nie wymagam zbyt wiele, ale troszeczkę taka odrobinka, żeby była logiki, sensu. No to wiesz, standardowo, nie wchodźmy do tych drzwi, no to wchodzimy. Nie i tak dalej. Ja rozumiem, że to są zasady horroru, ale pamiętaj, to byłoby fajne i to powtarzam do znudzenia przy okazji filmów z lat 70., może początku lat 80., ale kiedy po raz 4000 dostajemy ten sam film, ta sama zasadność i tak dalej, to tylko się zastanawiamy po co. Przecież to naprawdę nie jest dobre, to nie jest sensowne, to naprawdę nie jest w żaden sposób ciekawy. Więc no tutaj to akurat się nie zgadza. Retrospekcja jest okej, to jest rzeczywiście fajna sprawa również, to można powiedzieć im plus. Ale później, gdy no na przykład w pewnym momencie rozbierają te nasze lalki, jak mówiłem, naukowcy chcą wykombinować o co chodzi, jak to one żyją, ale przecież to tyle lat minęło i w ogóle o co chodzi, jak one się poruszają, przecież tak nie powinno być, no to rzeczywiście rozbierają te lalki, no po to tylko i wyłącznie, żeby się dowiedzieć, że no tak, my je zabijamy, my was zabijemy, my jesteśmy lalki, które mają kill him. No i jest killerów 2, killerów 3, jak mówiłem, jest ten nowy, czyli Torch, pochodnia. Jak się ładnie okazało, w ogóle wyczytałem, że on może aż na 3 metry śmignąć tymże swoim miotaczem ognia. Tak, niech tak będzie, miotaczem ognia. Więc rzeczywiście ten arsenał cały nam rośnie, ale pozbyto się kobiety pijawki, The Leech Woman została usunięta. Chyba zbyt długo trwała animacja poklatkowa, domyślam się tejże postaci może stwierdzono, nie, to za dużo, to musimy coś mieć łatwiejszego, prostszego, coś to rzeczywiście da się fajnie, łatwo ogarnąć. Humor
więcej humoru, mimo że jest go bardzo mało, jest w tej recenzji. A w filmie nie pojawia się on w ogóle, a jeżeli jest, to uwierz mi, to przy tym, co się dzieje w tym filmie, Karol Strasburger to jest guru. Naprawdę, to jest facet, który wymyśla niesamowite, śmieszne żarty. I tak na dobrą sprawę zastanawiam się, w jakim aspekcie ten film ma działać. Bo to, że on trafia od razu na VHS-y, pamiętaj, że wtedy VHS-y to była oczywista oczywistość, cytując kabaret. Ale ten film nie straszy, bo nie ma szans. Krwawy jest tak, że może być po prostu, nie było to nic rewelacyjnego. Fabularnie jest ciężko, o aktorstwie nawet się nie będę wypowiadał, bo dokładnie wiesz, że Mięsny Jeż to przy tym to jest po prostu film oscarowy i chyba tylko i wyłącznie po to, że okej, rzeczywiście zrobimy, jest lalki, tutaj wtedy oczywiście hulał Chucky, również lalka, może ktoś tam się nabierze, może rzeczywiście stwierdzą, pójdziemy, zobaczymy, a może to był po prostu film, którego certyfikat był tam, nie wiem, od 12 roku życia czy coś, to dzieciaki mogą, my pójdziemy zobaczyć, tam będzie strasznie, będzie mrocznie. Nie będzie mrocznie, nie będzie strasznie. Jeżeli to miało działać w ten sposób, to gratuluję naprawdę, ale mnie się to nie podoba. Pamiętaj, że oglądając tak cudowną recenzję, trzeba dać suba i włączyć dzwonek z opcją wszystko. W ogóle śmieszy mnie sam motyw, że lalkarz został tutaj reżyserem, ponieważ nie dało się go zwolnić, gdyż on miał prawa do tych lalek, no i lalki. No to już jest dla mnie paranoja. Jak producent mógł do czegoś takiego doprowadzić? No tak się nie da robić filmów, tak nie można. A skoro stwierdzili, że robimy tę kontynuację, no to było już w głowie może gdzieś tam, że to będziemy robić jeszcze drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą kontynuację i tak dalej. Więc można było tutaj coś ogarnąć, bo dowiesz się za czas jakiś, że rzeczywiście ten lalkarz, animator, jak zwał, tak zwał, no po prostu niemalże będzie miał pełną kontrolę nad tą serią. Ja troszeczkę przesadziłem, ale wiesz oczywiście o co chodzi. Więc, a dodatkowo skoro producent, czyli facet, który wykłada pieniądzury, jemu się nie podoba scenariusz, no to jak to może być dobre kino? Wracał do nas ten oczywiście pięknie zrobiony hotel, który jest nałożony, namalowany i to wygląda sztucznie, tandetnie. No i nikt sobie nie zdał sprawy nawet, żeby jakąkolwiek scenografię zrobić. Kostiumy, no to pewnie sobie aktorzy poszli do jakiegoś szmateksu, lumpeksu, ciucholandu, jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, każdy z was ma $10, macie kupić tyle i tyle strojów na taką i taką okazję. Rzeczywiście może będzie fajnie wyglądało. No nie wygląda fajnie, dlatego tę część jak najbardziej odradzam. Jest to druga i no i nie mogę jej polecić, bo po prostu to jest film beznadziejny. Nie podoba mi się on w ogóle. Jak dla mnie tylko i wyłącznie mówiłem, w dwóch aspektach działa, czyli animacja poklatkowa oraz motyw muzyczny i to wszystko, bo fabularnie ten film nie dojechał. Horrorowo, no ten film, no to nie jest Władca. Naprawdę, to jest po prostu jakaś popierdółka, cytując Killera. No i rzeczywiście aż się strach bać, bo naprawdę jest ich około 14 chyba, czy 15 części tego filmu. Pewnie jak dojdę do ostatniej części, to będzie z 20. Takie życie, takie moje szczęście. Ale nie wygląda na to i nie zanosi się, ażeby cykl Władca Lalek to było coś fajnego, coś super świetnego. Więc przygotuj się naprawdę na rock'n'rollową jazdę bez trzymanki, bo pierwsza część była słaba, dwójka jest również słaba i nie będzie. A może będzie lepiej. No, zobaczysz, przekonasz się za czas jakiś. A jeżeli chcesz zobaczyć więcej horrorowych recenzji, to sprawdź tę listę. Tak, tam takowych jest całe mnóstwo.